Idziemy przejściem podziemnym, gdzieś tam w nocy w środku miasta. No i zobacz, jakie to przejście podziemne jest. Jakie tutaj są śliczne, to nie są nawet malowidła, to są jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, takie ryciny. Nie dość, że tu jest mega czysto. O zobacz, widzisz? To nie jest obraz, to jest wypukłe. W ogóle ta architektura w tym mieście jest piękna. No i oni właśnie w ten sposób ją przedstawiają na przykład na przejściach podziemnych. Jesteśmy w małym miasteczku 40 km od miejscowości Buchara. Buchara to jest miasto położone już przy granicy z Turkmenistanem. Ma 330 000 mieszkańców, a to miasteczko jest w ogóle jakieś maluteńkie. No i zobacz, dzisiaj jest sobota, ludzie się pięknie, odświętnie ubrali, dzieci mają różne występy i zajęcia, dorośli spacerują. Jest fantastycznie, sporo z nich się modli. Tutaj ludzie są tak przyjaźni i tak spokojni, że jest to dla mnie aż nie do pojęcia. Powiem szczerze, jestem w pierwszym kraju, gdzie ludzie by tak pomagali. Kierowcy tirów, z którymi jeździmy, chcieli nam dawać pieniądze, zapraszają na jedzenie. Nie chcemy od nich brać, bo oni żyją dużo biedniej niż my, ale niesamowite jest to, że podzielą się wszystkim, co mają. Więc będę Ci w najbliższych dniach pokazywał Uzbekistan, tak jak go widzę, a widzę go przez różowe okulary. Tutaj wszystko jest tak cudowne i tak fantastyczne, no że ciężko to słowami opisać. Owszem, jest to kraj, który jest, nazwijmy to, specyficzny. Na przykład rząd wprowadził cła na wszystkie auta i otworzył fabrykę Chevroleta, która chyba częściowo jest prywatna albo cały czas prywatna. I wszyscy jeżdżą z Chevroletami. Absolutną rzadkością może jest jedno auto na 100 czy 200 innych samochodów, które jest innej marki. Ale tym ludziom to nie przeszkadza, bo de facto jaka różnica, jakim autem jeździsz? To jest przecież tylko i wyłącznie kwestia twojego ego i prestiżu. Częstują jedzeniem. Ja już z racji tego, że jestem chory, nie będę jadł. Mówię cicho, bo tutaj się odbywa chyba nabożeństwo. No i wszyscy siedzą w skupieniu i słuchają. Uydan chiquvchi kishining eshigi oldida ikkita bayroq bo'ladi. Uydan chiqayotganda ikkita bayroq bo'ladi. U ikkita bayroqdan bitta bayroqni farishta qo'lida ko'tarib turadi. Ikkinchisini esa shayton qo'lida ko'tarib turadi dedilar. Patrz, jakie tłumy tutaj się schodzą. Oczywiście sami mężczyźni. Tam już jest bardzo dużo ludzi, no i odbywa się jakieś nabożeństwo, niektórzy ze swoimi dywanikami. Myśmy dzisiaj zrobili gafę w hostelu, mianowicie żeśmy wyjęli z szafy 2 dywaniki, które uznaliśmy, że są dywanikami do łazienki i położyliśmy sobie te dywaniki pod prysznicem i pod zlewem, żeby można było wychodzić i nie ciapać tymi klapkami po całym pokoju. No i wparowała pani i zrobiła aferę, a nam po prostu było głupio, bo nie wiedzieliśmy. Natomiast teraz już będziemy wiedzieć po tej akcji. Ruszamy do Buchary, jest godzina 16 i myślę, że jest około 36 stopni. Upał niemiłosierny, więc wychodzimy na główną ulicę wylotową, co nam zajmie około godziny. No i później dalej będziemy już łapać stopa. Być może uda nam się kogoś złapać, żeby nas podwiózł. Fajnie spędzony czas, bardzo ciekawie wyglądały te modły. Ten właściciel tego hostelu, gdzie nocowaliśmy, mówi, że w piątki przychodzi około 15 000 ludzi się modlić. No i poszło błyskawicznie. Jeden chłopak nas podrzucił oczywiście za darmo 5 km, teraz wyskakujemy, już nas wiozą na rogatki miasta, a później ruszamy dalej. Papa, 90 lat, do 90 lat. Da. Сын постоянно сказал, слушай, говорит, мы пришли, чтобы жить. Да. Должен помогать друг другу. Это жизнь, говорит. Да. Живем, как это по-русски, живем, чтобы друг другу должен помогать. Конечно. Вместе до конца, короче, поняли. Da, no ja poнял, da, wy prawy. Oni generalnie są tutaj zdania, że trzeba ludziom pomagać, z czym ja się oczywiście zgadzam. I oni mają to jako taką narodową naturę. Tak jak mówi się o polskiej gościnności, tak tutaj jest uzbecka gościnność, tylko podniesiona do potęgi entej. No i oczywiście pomaganie ludziom. Tutaj nasz kolega z Indii jedzie z nami i to już jest ostatni dzień, on później śmiga tym szybkim pociągiem dalej. A my zostaniemy w Bucharze jeszcze parę dni, a Wiesiu sobie z tyłu siedzi w najlepszym miejscu,
w najlepszym towarzystwie. A, i jeszcze pan nam po drodze dał wodę do picia. To już w ogóle super. Bo stwierdził, że jest gorąco. Jest super, ponieważ nas podrzucił już trzeci samochód. Przy mieście są sami taksówkarze i chcą siano, a ten powiedział, że za darmożkę nas podrzuci. Także super, fajny gość. Był inżynierem, w Rosji pracował, zajmował się oczywiście przemysłem gazowniczym. Приезжайте сюда, на Узбекистан, отдыхайте, гуляйте. Super. Можно жить. Da, można żyć, spasiba ciebie. Takie minibusiki, co tutaj widzisz, to też są Chevrolety. Шевролеты вот. Chevrolety, da. Шевролеты. Все Chevrolety. Да, все Шевролеты, да. Da. Słyszałeś? Słyszałaś? Same Chevrolety. To jest taka akcja, że im dłużej podróżujemy, tym bardziej robi się gorąco, bo po pierwsze jedziemy na południe, a poza tym idzie już do lata. I tak jak z temperatur kilkanaście stopni, powiedzmy 10, 11 w Gruzji, zaczynaliśmy, tak teraz mamy ponad 30. No i robi się gorąco. Ja mam te buty ze sobą, które kupiłem w Polsce. No i już zaczynam wycinanie tymi oto nożyczkami. Będę wycinał ten materiał, który tutaj jest, po to, żeby była wentylacja i żeby było mi po prostu lżej i wygodniej. Mam nadzieję, że wytrzymają i że się nie rozpadną. Ale tak czy inaczej, zostawiłem kurtkę, zostawiłem płaszcz przeciwdeszczowy już, zostawiłem bluzę, zostawiłem kilka ciepłych ubrań, wszystkie skarpetki, no bo po prostu mamy taką sytuację, że jest za gorąco, a te nasze plecaki są przeładowane, więc ja jestem zdania, że wolę podróżować na lekko, czasem zmarznąć, czasem najwyżej pochodzić w brudnych ubraniach, niż targać ze sobą za dużo rzeczy, więc tego jednego buta już tutaj powycinałem. Może jeszcze tutaj bardziej powycinam, zobaczę. No ja tego drugiego właśnie jestem w trakcie wycinania, nie jest to łatwe, bo tutaj chodzi o to, żeby nie poprzecinać tych nitek. No i w tych butach będę podróżował i mam nadzieję, że wytrzymają. Póki co się sprawdzają, są świetne, mają dobrą podeszwę, nie ślizgam się w nich. No i mają przejechać ze mną całą Azję. Zobaczymy, czy to się uda. Znaleźliśmy fantastyczny hostel, dogadaliśmy się z właścicielką, że pomijając 18% prowizji z bookingu, robimy dobrą cenę, czyli 100 000 ichniejszej waluty za nocleg ze śniadaniem i to jest mniej więcej 29 zł. Zostaniemy tutaj 6 dni, 6 nocy właściwie i później ruszamy dalej. Tak wygląda dziedziniec w środku, plus oczywiście pokażę Ci jeszcze całość. Jest to naprawdę świetne miejsce, ma fajny rating, fajna atmosfera, podoba mi się tutaj, więc zostajemy. Ja będę montował filmy, chłopaki będą sobie tutaj się kręcić, no i myślę, że fajnie spędzimy czas. Jest tu sporo turystów, spotkaliśmy sporo fajnych ludzi z różnych krajów. No i to jest fajne miejsce, żeby nawiązywać fajne znajomości. Zobacz, jak wygląda ten dziedziniec, a to jest moje biuro. Ja sobie tutaj siedzę i montuję odcinki. A teraz idziemy na miasto, pokażę Ci trochę Bucharę. Buchara jest dla mnie fantastycznym miastem. To jest taki mikro Marrakesz, tak bym to nazwał, ale w takim bardziej spokojnym, chilloutowym wydaniu. Czyli nie ma tych naganiaczy, tego handlu, tego zgiełku, tego wszystkiego. Totalna cisza i spokój, taki totalny chillout. Także świetnie tutaj jest. No i będziemy przez najbliższe dni się tutaj relaksować, regenerować przed kolejnymi miastami. Więc po tych wszystkich dniach spędzonych w Gruzji, Kazachstanie i tutaj Uzbekistanie właśnie przyszedł taki moment, żeby trochę zwolnić, trochę się wyluzować i odpocząć. Plus ja mam do zmontowania trochę materiału, tak żeby wrzucać Ci następne odcinki. No i posiedzimy tutaj, posiedzimy około tygodnia i ruszamy dalej. Następnym etapem jest Samarkanda i Taszkent. Po Taszkencie Tadżykistan. Więc będziemy Ci pokazywać wszystkie te miasta po kolei i oczywiście wszystko to, co jest najważniejsze, czyli to, co się dzieje na trasie pomiędzy tymi miastami, ponieważ bezwzględnie, absolutnie będziemy trzymać się podróżowania autostopem, bo to jest najciekawsze. Tutaj w środku jest taki ryneczek, gdzie ludzie sobie siedzą, jest mnóstwo restauracji i knajpek, jest fantastyczne jedzenie, no i generalnie, jak widzisz, jest bardzo duży luz, cisza i spokój. Jest gorąco, więc ci wszyscy ludzie tłumnie wychodzą dopiero wieczorem. Teraz to tylko powiedzmy tacy spacerujący turyści. Natomiast ja pójdę w tamtą stronę, spróbuję znaleźć jakiś sklep i kupić coś do jedzenia. Trafiłem tutaj do takiego potężnego marketu, który się nazywa Korzinka, czyli koszyk po rosyjsku. No i okazuje się, że mają tutaj świetny wybór. To są moje zakupy. Zaraz będę jeszcze kupował dalej. Natomiast jeszcze trochę nie ogarniam tych cen. Jak wrócę do hostelu, to wszystko przeliczę i powiem Ci, czy tutaj jest taniej, czy w Polsce jest taniej. Ale zakładam, że tutaj będzie jednak taniej.
No wszystko to policzymy, przez najbliższe kilka dni będę się stołował sam, więc postanowiłem, że będę kupował w lokalnym sklepie i raz na kilka dni jakiś street food albo restauracja z lokalnym jedzeniem. Kupuję mleko i zobacz, to jest ciekawe, tutaj jest mleko 6%, nie tylko 3,2, ale 6%, tutaj następne też 6%. I u nas jest taka tendencja, żeby mleko było odtłuszczone, a oni tutaj, proszę bardzo, 4%, 6%, więc jak wiadomo, tłuszcz naturalny jest bardzo zdrowy, no i oni idą w tym kierunku, żeby jednak dawać produkty naturalne. Ale ja muszę to nagrać, jestem w takiej galerii handlowej i tutaj myślałem, że będą sklepy z jakimiś różnymi rzeczami, a tutaj zobacz, każdy sklep, dosłownie każdy, to jest sprzedaż złota i biżuterii. Ja nie wiem, o co tu chodzi, muszę się dowiedzieć. Ja rozumiem, że Uzbekistan jest potentatem w wydobyciu złota i być może to złoto jest tutaj po prostu tanie, ale na dany moment nie widzę tu żadnego innego sklepu poza sklepami z biżuterią i złotem. No zobacz, gdzieś nie obejrzę, na lewo, na prawo, złoto i biżuteria. Wszędzie. Niewiarygodne. Jestem w szoku. Próbuję znaleźć sklep z elektroniką po to, żeby kupić kabel USB-C, bo mi się, delikatnie mówiąc, skończył. A tutaj okazuje się, że właściwie 100% sklepów to są sklepy ze złotem. Nie ma innego sklepu. Nie minąłem ani jednego sklepu poza sklepami, które sprzedają to, co tutaj widzisz. Tak wygląda produkcja biżuterii. Czyli panowie robią to na miejscu przy pomocy takiego palnika i precyzyjnych narzędzi. No i sprzedają. Więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy kupować, to chyba dobre miejsce. Kuting, czyli żditie. Żditie, czekajcie. Tak wyglądają ulice. Ciekawe jest to, że rowerzyści jeżdżą tutaj pod prąd. To już nie pierwszy raz widzę. No i tak wygląda ruch uliczny. Bardzo fajny ten sklep. Za te potężne zakupy zapłaciłem 200 coś tysięcy. To, co rzuca się w Uzbekistanie w oczy, to totalny brak śmieci. Oni w ogóle nie śmiecą, nie rzucają papierów, butelek, plastiku, niczego takiego. To jest kwestia ich kultury, wychowania i szacunku. W związku z powyższym w Uzbekistanie jest bardzo, bardzo czysto. Drugą rzeczą to jest uprzejmość ludzi. Ludzie są niewiarygodnie otwarci, uprzejmi i gościnni. To jest ich tradycja i to jest ich niejako obowiązek. Zadbać o kogoś, kto jest ich gościem, bez względu na to, czy znają tego człowieka, czy nie. Podchodzą, rozmawiają, witają się, podają rękę i już można powiedzieć, jesteśmy znajomymi, już zapraszają do domu. Więc to jest druga taka bardzo ciekawa i charakterystyczna rzecz w Uzbekistanie. Tutaj wielokrotnie spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, że taksówkarze na rogatkach, którzy żyją z tego, że podwożą ludzi i w ten sposób zarabiają pieniądze, podwozili nas po prostu za darmo. Ponieważ my z założenia oczywiście taksówek nie używamy, mówiliśmy, że dziękujemy, ale łapiemy autostopa, bo podróżujemy za darmo. I taksówkarze mówili, okej, wsiadajcie, podrzucimy was tam, nie wiem, 5-10 km za darmo. Mieliśmy już kilkanaście takich przypadków i to też świadczy o tym, jak uczynni i sympatyczni tutaj są ludzie. Więc Uzbekistan robi fantastyczne wrażenie. Ja pierwszy raz w życiu jestem w Uzbekistanie i nie wiedziałem w ogóle, że tutaj jest tak jak jest. Myślałem, że to jakaś tam postsowiecka republika i będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast na dzisiaj moje wrażenia są tylko i wyłącznie pozytywne. தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்தருளுவதி நீய எங்கெழுந்தருளுவதி நீய அருளுவதி நீய குருவே சரணம் குருவே சரணம் प्रदोष शिवनायन्मा शरणं गुरुवे शरणं
प्रदोष शिवनायन्मा शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन्मा शरणं प्रदोष शिवनाय